Yo, z tej strony TeamTech i na początku chciałbym Was przeprosić za moją dosyć długą przerwę. Ponieważ jeżeli wiecie lub nie, jeżeli macie powiadomienia włączone, to zapewne wiecie, że nie nagrywam od około może miesiąca, no już prawie 2 miesięcy. Jest to spowodowane tym, że teraz mam trochę dużo na głowie, jeżeli chodzi o szkołę, aczkolwiek teraz postaram się wrócić do mojego trybu nagrywania, czyli może tak filmik tygodniowo, a jak najpóźniej postaram się co 2 tygodnie. Jak nie, to strasznie przepraszam, aczkolwiek mam teraz tyle roboty, że no niestety ciężko się trochę skupić na YouTubie, ale bez przedłużania przejdźmy do głównego tematu. A więc jak każdy wie, głośniki Smart Home są już w sumie dzisiaj codziennością. Dzisiaj skupimy się na Google Home Mini. Jest to najbardziej budżetowy głośnik Smart Home od Google, który możemy teraz praktycznie kupić. Ten głośnik możemy dostać za najniższą cenę 149 zł na Allegro, przynajmniej ja za tyle dostałem, aczkolwiek są ceny 159 zł, maksymalnie może 200 za model Mini, aczkolwiek za zwykły model zapłacimy już może około 300, 400, 500 zł. Jeżeli kupujecie ze strony Google'a, to może też zainteresuje Was model Max, czyli najlepszy model Google Home, który ma najlepsze brzmienie, no jest on oczywiście najdroższy oraz największy, bo dostaniemy go w cenie około 300-400 dolarów. Jest to może około 1000 zł, 1500 zł. Nie jest to może jakaś najmniejsza suma, aczkolwiek jeżeli chcemy najlepsze brzmienie, no to możemy też się zdecydować na Apple HomePod. Także jak już mówiłem, Google Home Mini jest bardzo małym sprzętem i jest on praktycznie stworzony do każdego pokoju. Możecie go dać albo do kuchni, do salonu, do swojego pokoju. Jeżeli czujecie się hardkorowo, to możecie pójść nawet do łazienki i tam używać Google Home Mini. Co jest według mnie najlepsze w tym głośniku, to to, że jego niska cena sprawia na to, że możemy kupić sobie powiedzmy 3 takie głośniki i porozstawiać sobie je po całym domu i kontrolować cały dom, gdzie tylko chcemy. Google Home praktycznie odpowie nam na każde pytanie. Możemy się go zapytać o pogodę, jak brzmi jakieś zwierzę, możemy się zapytać o newsy, poprosić, żeby puścił jakąś piosenkę. Możemy też na przykład poprosić, żeby na przykład powiedział nam dobry dowcip, no i inne takie rzeczy. Możemy dużo się nauczyć, na przykład słuchając Google Home Mini oraz w ogóle Google Home, co jest dosyć fajne, ponieważ jak mamy projekt do szkoły, to albo możemy przynieść Google Home i pokazać moc sztucznej inteligencji, albo na przykład po prostu spisać coś na kartkę i pytać po prostu się Google Home o pytania, no i oczywiście o same odpowiedzi. Google Home działa na takiej zasadzie, że po prostu jak zadajemy mu o coś pytanie, na przykład powiedzmy kto był pierwszym prezydentem Ameryki, no i dostaniemy naszą odpowiedź. Niestety Google Home nie działa jeszcze w języku polskim, także jedyny język, jakiego dzisiaj będę używał do rozmawiania z Google Home, to będzie angielski. Głośność w Google Home Mini ustawia się bardzo fajnie. Po 2 stronach posiadamy 2 sensory, które będą regulowały nam głośność. Jeżeli klikniemy w jeden po stronie prawej, no to będziemy mieli większą głośność, a jeżeli po lewej, to mniejszą. To jest całkiem fajna rzecz, nie musimy marnować miejsca na przyciski, tylko po prostu mamy sensory, które też bardzo ładnie wyglądają, bo w ogóle ich nie widać. Co do samego brzmienia, ten głośnik może nie ma z najlepszego brzmienia, może nie ma najlepszego basu, który rozwali Wam biurko, nie brzmi może jak Bose lub JBL lub inne firmy, to już zależy od Was. Aczkolwiek fajnie by było, gdyby tutaj byłby audio jack, ponieważ ten głośnik tutaj nie brzmi najlepiej, aczkolwiek w porównaniu do Amazon Echo Dot na pewno i zdecydowanie jest tutaj lepszy głośnik. Jednakże jak już mówiłem, wolałbym, żeby tutaj był audio jack, jak w Amazon Echo Dot. Jeżeli nie macie dziewczyny, to Google Home Mini będzie idealną opcją dla Was. Możecie mieć dziewczynę za ponad 50 dolarów. Nadal mniej niż tyle, ile wydacie w walentynki, aczkolwiek kończąc już te żarty, Google Home może nawet Was pokochać. Tak, brzmi to bardzo dziwnie, żeby maszyna kogoś pokochała, aczkolwiek tak faktycznie jest. Jeżeli zapytamy się Google, czy faktycznie Was kocha, ono odpowie, że tak. Wiem, jest to bardzo dziwne. I tak, Google Home będzie najlepszym wyborem, jeżeli macie niski budżet, chcecie zacząć robić swój smart home w taniej cenie, jeżeli nie potrzebujecie najlepszego brzmienia, jeżeli potrzebujecie dosyć mądry system. Także praktycznie tyle mogę już powiedzieć o samym Google Home Mini. Jest to dobry produkt, może trzyma się całkiem dobrze w Polsce, aczkolwiek jeżeli nie umiecie angielskiego, no to niestety będziecie tutaj mieli problem. Aczkolwiek chciałbym jeszcze Wam pokazać parę, tak może dosłownie parę, takich komend, na które reaguje Google Home i jak one się sprawują. Hey Google, what is the capital of Poland? Warsaw is the capital of Poland. Hey Google, what is the weather for today?
Today in El Black, there will be heavy rain with a forecast high of 9 and a low of 5. Right now it's 7 and cloudy. Hey Google, how far is the moon from the earth? The moon is 384,400 kilometers from Earth. Także jak widzieliście, Google Home Mini radzi sobie całkiem dobrze i nie widzę większych problemów. Aczkolwiek zdarzają się momenty, kiedy Google potrafi nas po prostu nie zrozumieć. Także to by było już na tyle. Ja będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia. See ya.